Serbii spędziłem kiedyś 2 miesiące swojego życia, dlatego trudno jest mi opowiedzieć wam o tym kraju w sposób w pełni obiektywny, ale spróbuję. W czasach słusznie minionych Serbia była administracyjnym sercem Jugosławii rządzonej przez prezydenta Tito. W kraju tym panował socjalizm, ale Tito genialnie balansował między wschodem i zachodem, zachowując w Jugosławii całkiem sporo wolności. Podczas gdy u nas brakowało wszystkiego, a życie było szare, mieszkańcy Jugosławii żyli we względnym dobrobycie. Mogli na przykład zdecydowanie łatwiej niż my podróżować na zachód. Z czasów świetności Jugosławii pochodzi m.in. autostrada Braterstwa i Jedności, której fragmentem jeździmy dziś przez Serbię do Grecji, często spotykane na serbskich ulicach zastawy i Jugo, a także większość budynków tego państwa. W przeciwieństwie do Polski najlepsze czasy Serbia ma już za sobą. 2 wojny prowadzone w latach 90. i konflikt z Zachodem spowodowały, że Serbia stała się czarną owcą tej części Europy. Dla mnie Serbia to przede wszystkim ludzie, których poznałem i przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć, a także wspomnienia, jakich część udało mi się zapisać na filmie. This is a movie, you should talk, you know? You should talk, cause this is a movie. Okay, we must have some scenario. The text. Na zdrowie. 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 Hi, it's 2 o'clock in the morning and I just saw this. Just have a look at this. These guys are really amazing, aren't they? Siemanko, dzień dobry drodzy widzowie, jesteśmy w Belgradzie w Serbii. Jest czerwiec 2019 roku, a dlaczego powiedziałem jesteśmy? Dlatego, że jest ze mną Cash z vlogu Casha. Yo! Wynajęliśmy, a właściwie Cash znalazł na Airbnb naprawdę świetny kwadrat. To mieszkanie takie na poddaszu, które widzicie. Tu jest sypialnia, tutaj jest kuchnia i taki salonik, który widzieliście. A tu jest całkiem fajna łazienka. Ten penthouse'ik to prawdopodobnie jest jakaś przeróbka, samowolka, tak przynajmniej nasi serbscy znajomi nam powiedzieli, którzy tu wczoraj byli, bo tak to działa w Serbii. Tutaj macie klimatyczne kamienice. A środek jest jeszcze bardziej klimatyczny. Tutaj jest winda, która zjeżdża na dół. Jesteśmy w pięknej kamienicy, pamiętającej jeszcze czasy przedwojenne raczej. Okay, so this is Belgrade and let's see how beautiful it is. Hey guys, there is a lot of traffic here. Nasze mieszkanie znajduje się tam na poddaszu, jest to główna ulica turystyczna, taka dla pieszych do chodzenia Belgradu, Kniaza Michajlowa nazywa się ta ulica. Często pytaliście mnie, gdzie wynajmuję mieszkania, więc najczęściej wynajmuję je na Airbnb. W opisie tego filmu jest link referencyjny, jeżeli chcecie sobie tam założyć konto, a jeszcze nie macie, no to możecie założyć je ze zniżką 100 zł na pierwszy wynajem pierwszego mieszkania. Ja tam mam z tego jakieś parę groszy też, polecam. Muszę wam się przyznać do tego, że w Serbii byłem pierwszy raz w 2004 roku. Trafiłem tutaj w ramach praktyk studenckich, mieszkałem tu przez 2 miesiące. Jest to niesamowity kraj z ciekawą, dramatyczną historią, podobną trochę do polskiej, dlatego że przez 5 wieków praktycznie Serbia była pod tureckim zaborem, co wpływa na język, na przykład 1000 to jest Hiliada po serbsku. Jest mnóstwo słów, które tutaj zostały przejęte z tureckiego, napiszę parę teraz przykładów na dole. Oprócz języka, kuchnia oczywiście jest mocno muśnięta tureckim klimatem, no i uroda ludzi. Serbki na przykład to takie, można powiedzieć, południowe Słowianki z domieszką krwi tureckiej. A jak gościnni są Serbowie, no to jak najlepiej świadczy o tym fakt, że jak byłem tu ostatnio moich znajomych przez 2 dni i wymieniłem sobie trochę kasy, to praktycznie cała ta kasa mi została i mam ją teraz. To są właśnie serbskie dinary. Tu jest napisane Narodna Banka Serbie, bo tutaj używa się cyrylicy z reguły, choć często używa się też latynicy. Jeśli miałbym zrobić taki krótki geopolityczny skrócik, no to Serbia, prawdopodobnie wielu z was, Polaków, było w Chorwacji, no bo tam jeździmy nad morze, wiadomo, piękne morze i tak dalej. Więc jeżeli znacie Chorwację, no to Serbia to jest taka troszeczkę bardziej prorosyjska
prorosyjskie państwo, gdzie właśnie używa się cyrylicy więcej, gdzie są prawosławni, a w Chorwacji są katolicy, więc jest też różnica wyznania. Dla mnie, mi bardziej się podobają te klimaty serbskie niż właśnie chorwackie, gdzie już wszystko jest bardziej na turystykę nastawione i tak dalej. Serbia to jest taki kraj troszeczkę omijany, chociaż oczywiście wielu z was pewnie tutaj też było. Serbia, witamy. This is my brother. Cash właśnie zupełnie przypadkiem spotkał swoją koleżankę sprzed lat na tej ulicy, nieplanowane całkowicie, wpadli na siebie i jej brata. Nawet była u mnie na vlogach, bo podróżowaliśmy razem z Aleksem po Stanach Zjednoczonych, wynajęliśmy sobie samochód, spaliśmy pod namiotami i dosłownie idziemy sobie ulicą, nagle ja patrzę, ona się patrzy, ja w ogóle szok, wiecie o co chodzi, nawet nie planowaliśmy się spotykać. I Oczywiście tego nie filmowałem wtedy, standardzik. Jak coś się dzieje naprawdę super, to nie nagrywa się. Idziemy teraz czymś, co wygląda jak metro, ale to jest przejście podziemne, bo w Belgradzie nie ma metra. A to jest nazwa Belgrad. Beograd dokładniej. Cyrylicą. To jest niezły numer, kochani, bo z tego co się dowiedziałem od mojego ziomka, to jest to po prostu remont. Remont drogi, który rozpoczęto zaraz przed wyborami. Tam jest cash. A tu przechodzą ludzie. Także patent jest taki, że po prostu w związku z tym, że będą wybory, no to rozpoczęto budowę czegoś takiego, żeby pokazać, że to znaczy remont, żeby pokazać, że są zmiany, że zachodzą tutaj zmiany. Krajobraz trochę jak po wojnie, no ale co zrobić? Musi być remont, wybory idą. To jest jeszcze ciekawostka, nie jest to reklama, bo tego w Polsce nie ma. To jest coś, co 15, nie wierzę, no ale fakt, 15 lat temu, jak po raz pierwszy byłem w Serbii, piłem guarana, czyli napój energetyczny. I kosztuje taka niewielka guarana 250 ml, tyle złotych. Tutaj, jak widzicie, są jakieś światełka z kolorami serbskimi, czerwony, niebieski, biały. A po tej stronie jest budynek telewizji serbskiej zbombardowany w 1999 roku przez NATO. Być może część z was nie wie, większość pewnie wie, że Polska była już wtedy w NATO w 1999 roku. No cóż, historia Serbii jest dosyć skomplikowana i można powiedzieć, że Serbia stała się takim dzieckiem do bicia Europy trochę, że zwalono całą winę za konflikt z pierwszej połowy lat 90., jak i za Kosowo na Serbię. Serbia w związku prawdopodobnie z faktem, że jest dosyć prorosyjska, została troszeczkę przez Zachód ukarana i troszeczkę potraktowana po macoszemu. Ale no cóż, to jest bardzo skomplikowana historia, także tutaj nie będę się wypowiadał w tej kwestii jednoznacznie, że Serbia to jest, że Serbowie są niewinnym narodem, jeżeli chodzi o te dwa konflikty pierwszej połowy lat 90. i w Kosowie. Wiem, że z punktu widzenia Serbów jest tak, że Kosowo było zawsze ich zdaniem miękkim podbrzuszem Europy. Tamtędy kiedyś dotarli Turcy przez Kosowo właśnie i opanowali Serbię na 5 wieków. Przez to Serbowie nie mieli wolności, a Turcy dotarli aż do Wiednia, jak wiemy. 99 rok, konflikt w Kosowie z Albańczykami, bombardowanie miast i mostów i różnych części infrastruktury serbskiej przez NATO. My byliśmy już wtedy częścią NATO, także Polska też w tym uczestniczyła. Bardzo trudna, skomplikowana historia. Do dzisiaj Serbią rządzą ludzie związani z Miloševićem. Vučić był jego przecież znajomym i współpracował z nim. Prezydent Vučić, obecny prezydent Serbii. I ten cień tego nacjonalizmu serbskiego nad Serbią wisi, natomiast Serbia, tak jak mówię, została potraktowana trochę niesprawiedliwie. Całą winę tak jakby zrzucono na nią, a tak nigdy nie może być, bo nic nie jest czarno-białe. Tak wygląda ten zbombardowany budynek telewizji. Z tego co się dowiedziałem, to bombardowanie się odbyło podczas jakiejś audycji. To znaczy podczas programu telewizyjnego. Now look at this building. That was during the NATO bombing in the 1999. Moi znajomi Serbowie opowiadali mi, że wtedy było tak, że jak oni wcześniej się dowiadywali, że będą te bombardowania, nie wiem czy NATO informowało czy nie, ale opowiadali mi, że oni sobie szli po prostu na wzgórza wokół Niszu, bo mieszkali w Niszu na południu Serbii, pili sobie wino i patrzyli na spadające ładunki NATO.
krótkim pobycie w Belgradzie jedziemy na północ Serbii do Nowego Sadu, który kiedyś, po tym jak mieszkałem parę tygodni na południu tego kraju, jawił mi się jako miasto uporządkowane, czyste, przewidywalne i niemalże nudne, czyli prawie taka Austria. Do Belgradu jeszcze wrócimy, tymczasem zobaczmy Nowy Sad z perspektywy 2019 roku. No cześć, witam serdecznie. Jesteśmy w Nowym Sadzie, troszeczkę na północ od Belgradu, jakąś mniej więcej godzinę, półtorej godziny drogi. Przyjechaliśmy tutaj na 2 noclegi. Zobaczcie, jak wygląda nasze mieszkanie z Airbnb. To jest mój pokój ze stylowym łóżkiem. To nasze rozwalone walizki. Tu jest pokój Kesha. On ma tym razem większe łóżko. Tu jest kuchnia, a tu łazienka. Na zewnątrz stylowy balkonik, stylowy stolik i Cash. Siema Cash. Żyweli. A tak wygląda nasze otoczenie. Mordo, wziąłeś cash? Wziąłem cash, cash bez cashu, morda. Z kim się idziemy spotkać? Z koleżanką, którą poznałem w Stanach Zjednoczonych, jak w sumie 90% Serbów poznałem w USA. W Vail, w Colorado. I can't believe I actually forgot. Okay, come here. No cześć kochani, przyjechaliśmy na plażę, bo w Nowym Sadzie, chociaż nie jest daleko od morza, jest plaża przy rzece Dunaj. Trochę za jasno ustawiłem, o teraz lepiej. Tak więc tak, jest plaża przy rzece Dunaj, tutaj jest most, który możecie zobaczyć, tam jest rzeka. Jest to takie główne miejsce, jeżeli chodzi o lokalizację, gdzie wychodzą nowosadzianie, mieszkańcy Nowego Sadu. Sprawdzę, jak to jest prawidłowo. No w każdym razie... Ciao. Jak widzicie, Serbowie są bardzo kontaktowi, jak to ludzie z południa, są bardzo spontaniczni. Za wejście tutaj płaci się 50 dinarów, czyli w złotówkach wychodzi tyle, co teraz się pojawi tutaj na dole. Czyli jest to takie miejsce, gdzie też młodzi ludzie mogą wychodzić. Nie jest drogo, nie jest fancy, nie jest to lokalizacja tylko dla ludzi bogatych. Okej, idziemy dalej. Nie chcę tutaj za bardzo nagrywać ludzi, no bo wiecie, jak to na plaży są często skąpo ubrani i byłoby to troszeczkę hardkorowe ich nagrywać. Siedliśmy sobie na plaży, właściwie na trawce i przed chwilą zamówiliśmy coś do picia i co ciekawe, na co zwróciliśmy uwagę, wszyscy praktycznie mówią tutaj po angielsku. Młodzi ludzie, ale no tacy młodzi w średnim wieku, z którymi rozmawialiśmy, wszyscy mówią po angielsku, także nie ma problemu z komunikacją. Jak przyjedziecie do Serbii, dogadacie się po angielsku na pewno. W ogóle serbski język to jest serbski, chorwacki, no bo są dosyć podobne, to są jedne z moich ulubionych języków, jeżeli chodzi o brzmienie. Są słowiańskie, ale na przykład, no weźmy takie wyrażenie kocham cię. Po polsku kocham cię, po rosyjsku ja lubię ciebie, a po serbsku volim te. Volim te. To jest takie, wiecie, to jest taki jakby dla mnie włoski, wschodni włoski. I Serbowie też takich postrzegam, takie połączenie trochę Włochów z Rosjanami. Są bardzo wyluzowani, mają taką stylówę trochę włoską, lubią sobie posiedzieć, popić kawkę w słońcu
Podobna moda też jest tutaj, to znaczy wybierają podobne rodzaje okularów, ubrań kobiety często jak we Włoszech, no bo tu jest włoski wpływ w przeciwieństwie do Polski, gdzie może więcej historycznie wpływu było, jeżeli chodzi o modę francuskich. Fajnie się tu odpoczywa w Serbii. Możecie sobie zobaczyć, jest to miejsce, gdzie ludzie się relaksują, grają, uprawiają sport. Tak, to jest fajne miejsce, tutaj generalnie jest plaża, ale Duna jest teraz bardzo wysoko, więc tej plaży nie ma, dlatego też ludzie wszyscy są na trawnikach, ale jest fajnie, bo jest wymieszane, są młodzi ludzie ze starszymi i cenowo, tak jak byliśmy teraz po prostu na jakichś leżakach, było naprawdę bardzo fajnie i niedrogo, więc A teraz idziemy? dostaliśmy zaproszenie do domu mojej koleżanki na pizzę, więc takie tradycyjne serbskie danie, które się nazywa pizza. Okej, moi drodzy, jest wieczór, jest godzina która? Możesz zobaczyć? Już jasne, jest godzina 22:25, piątek. A przed nami? Przed nami ludzie, którzy się wieszają. Za kasę. To są takie zakłady, pewnie to znacie, w wakacyjnych miejscówkach u nas to jest, że jak się powiesisz i utrzymasz, to wtedy wygrywasz ileś kasy. Zaraz to Oczywiście pokażemy. musisz najpierw zostawić jakąś kasę i może się chyba zdublować. Jesteśmy na głównym deptaku Nowego Sadu. W Serbii jest tak, że ludzie wychodzą bardzo późno, bo jest to północne państwo. Południowe państwo oczywiście, więc czasami o 21, 22 w ogóle nie ma ludzi na ulicy i wychodzą o wiele później. Stoimy pod serbskim monopolowym, to jest reklama piwa, bo nie będzie to reklama w Polsce, bo nie ma tam tego piwa, piwo Jeleń, czyli jeleń po polsku. A tam jest wejście, jest sklep. Jeleń spoko, co? Daję radę. 772. Jaki tu jest klimat, tu jest tak swojsko, ja się czuję jakbym był w Warszawie, tylko że nad Wisełką. Tam mościk, tutaj jakbyś tam wrzucił most gdański, tutaj byś wrzucił Stadion Narodowy, to ja bym się czuł jakbym był w Warszawie. No ale 3000 więcej osób. Jest sporo. No więc tak to wygląda, że tam jest most, tam jest forteca, na której byliśmy na początku, a tu jest mnóstwo ludzi. Dobrodošli u Novi Sad, ovo je najbolje društvo koje možete pronaći na Keju. Ajde, uključite si ostatak Dedovićka, a ne znamo kako se koristi kamera, ali nema veze. To jest właśnie bardzo fajny ekosystem, coś co również ma miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o recykling puszek, że puszki, które jest pełny śmietnik i podczas takiej imprezy te śmietniki są parokrotnie czyszczone przez ludzi, którzy po prostu się trudnią tym, żeby te puszki zbierać. Jest idealnie, nie ma śmieci, jest fajnie. Dzień dobry, witajcie, jesteśmy nad Dunajem. Troszeczkę mamy dzisiaj kaca, bo wczoraj była dobra impreza, a teraz jesteśmy nad Dunajem, który jest naprawdę porywisty. Jak pewnie większość z Was się orientuje, Dunaj to jest jedna z większych rzek w Europie i przepływa przez wiele państw. Na dole wymienię te państwa, jest ich sporo, teraz nie pamiętam. Jest to, można powiedzieć, taka moja obserwacja w tym momencie, bardziej południowa rzeka niż Wisła, pod tym względem, że jest troszeczkę bardziej przejrzysta, no i można w niej pływać, podobnie jak w Dniestrze zresztą w Mołdawii. Swoją drogą taka obserwacja, ja się zawsze zastanawiam, czy to jest tak, że to te północne wody są takie jak właśnie Wisła, że jest troszeczkę ciemniejsza woda, mniej przejrzysta, mniej transparentna, mówiąc po polsku. Czy może ktoś z Was, kto mieszka w Skandynawii, mógłby powiedzieć, czy tam jest tak, że rzeki są ciemne właśnie,
zamulone tak jakby, nie są przejrzyste, czy też wręcz przeciwnie, są przejrzyste. Zastanawia mnie, co wpływa na to, że u nas rzeki są, nie mówię o morzu, bo wiadomo, Bałtyk jest słabo zasolony i to dlatego jest tam sporo różnych glonów i różnych jakichś pewnie innych rzeczy, nie znam się na tym i dlatego ma taki kolor. Natomiast chodzi mi o rzeki. Rzeki przecież nie są zasolone i czy dlatego u nas jest ciemniej, że jest na północy, z czego to wynika? Jak możecie, to napiszcie w komentarzu. Wchodzimy w temat kawki oczywiście. Zamówiliśmy sobie jakieś jedzenie, trochę serbskie chyba. Typowo serbskie jedzenie, lasagna i sałatka grecka. A ile czekaliśmy? Godzinę prawie. Bywa. Dojechaliśmy do dworca w Nowym Sadzie. Z tyłu za mną widzicie dworzec kolejowy. My idziemy do dworca autobusowego w tym momencie. Co ciekawe, to stare dziady, starzy niby doświadczeni podróżnicy z cashem, ale daliśmy się wyrolować. Teraz się kapnęliśmy, że zapłaciliśmy 1000 dinarów, czyli tyle za podróż taksówką wcześniej z dworca autobusowego, a teraz 5 razy dłuższą trasę. Za 5 razy dłuższą trasę policzono nam połowę tego, czyli 500 dinarów. Nie mówiłeś o tym w swoim vlogu, prawda? Oczywiście, że nie. Ale będzie pierwszy, bo szybciej edytuję swoje vlogi niż Leń Czukiewski. Dworce autobusowe są tu tak zorganizowane, że tu się wchodzi i kupuje bilety, a później przechodzi się budynkiem na peron, gdzie już się wchodzi do autobusu. Pala. Kakos i bratek. Dobro, peron trzeci, miejsce 25. Ale prześwietliłem to ujęcie. Prześwietliłeś? Usunę je. Muszę wam szczerze powiedzieć, Keszowi już mówiłem, że nie polecam wam żółtaczki. Szczepcie się, dlatego że ja umieram dzisiaj po 3 miesiącach, w sensie, że wystarczy, że parę dni pod rząd popiłem troszeczkę alkoholu i to były tylko piwa, nic więcej praktycznie. I pojadłem tłusto. Chodzi o to, że bardzo się po prostu pocę i mi gorąco, czuję się dziwnie i to z tego, co doczytałem, to przez wątrobę. WZWA, moi drodzy, warto się szczepić. To, co teraz słyszycie, to jest, jak oni na to mówią? Turbofolk? Jakoś tak. To jest serbska muzyka z ogromną ilością wpływów tureckich. Wszędzie to słychać, takie zaśpiewy, to jest fajne. Dzisiaj idziemy zresztą wieczorem do Kafany, to tam będzie na żywo taka muzyka. Ale to będzie już w następnym odcinku. Opuszczamy Nowy Sad i jedziemy płasko jak stół Wojwodiną z powrotem do Belgradu, skąd ruszymy następnie na południe Serbii. Odcinek zrealizowany dzięki wsparciu w serwisie Patronite. Jeżeli chcesz wesprzeć projekt, link znajduje się w opisie filmu. Now here we are in the Marcos village, very nice around, and I'm teaching them to say w Szczebrzeszynie książ brzmi w trzcinie, which is a Polish tongue twister. W Szczebrzeszynie książ brzmi w trzcinie. Szczebrzeszynie książ brzmi w trzcinie. Szczebrzeszynie książ Brzmi w trzcinie. brzmi w trzcinie. 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 Once again. Szczebrzeszynie książ brzmi w Szczebrzeszynie Książ brzmi w trzcinie. a brzmi w trzcinie. Trzcinie. A brzmi w Trzcinie. brzmi w trzcinie. Yes. Szczebrzeszynie książ brzmi w trzcinie. Okay, that bird that you see, it shitted on Bart's pants. Okay.